Crusader Kings 3, stworzone przez studio Paradox Interactive, jest jednym z najambitniejszych projektów gatunku strategicznych gier komputerowych. Gra przenosi graczy w odległą przeszłość, umożliwiając im wcielenie się w rolę średniowiecznego władcy i poprowadzenie swojej dynastii przez burzliwe czasy tej epoki. Średniowiecze to czas wielkich zmian, nieustannych konfliktów i niespodziewanych sojuszy. Crusader Kings 3 umożliwia graczom przetrwanie w tym dynamicznym świecie, gdzie każda decyzja ma swoje konsekwencje, a każde działanie wpływa na losy królestwa. Od zarządzania gospodarką i organizowania wojen, po knucie spisków, budowanie relacji. Gra oferuje pełne spektrum możliwości strategicznych. W rozdziałach tego filmu zapoznamy się z różnorodnymi mechanikami gry. Odkryjemy relacje z postaciami, prowadzenie wojen, tworzenie sojuszy i dyplomację, zarządzanie gospodarką oraz intrygi, które czynią tę grę tak unikalną. Każdy z tych elementów składa się na głębokie i satysfakcjonujące doświadczenie, które pozwala graczowi stworzyć swoją własną, unikalną historię. W Crusader Kings 3 każda postać, w którą gracz może się wcielić, jest unikalna. To nie tylko dane statystyczne i zdolności decydujące o umiejętnościach postaci, ale także ich historia, cechy charakteru i losy wpływające przez wydarzenia w grze. Gracze mogą wybrać postaci z różnych rodów, poczynając od skromnych hrabiów aż po potężnych królów. Każdy oferuje inne wyzwania i perspektywy. Crusader Kings 3 to nie tylko gra o wojnach, polityce i intrygach, to także symulacja relacji między postaciami, które nadają życiu wirtualnego świata autentyczną głębię i emocje. Jednym z wyjątkowych aspektów Crusader Kings 3 jest zdolność gry do tworzenia realistycznych interakcji między postaciami. Każda postać ma swoje własne cechy charakteru, ambicje, lęki i pragnienia, które wpływają na ich zachowanie i reakcje. Gracze mają możliwość zbliżania się do innych postaci, budowania relacji poprzez małżeństwa, sojusze, przyjaźnie, a także prowadzenia wojen i intryg przeciwko wrogom. Małżeństwo w grze to nie tylko akty formalne, ale także szansa na tworzenie prawdziwych więzi między postaciami. Gracze mogą wybierać małżonków dla swoich potomków w oparciu o cechy charakteru, pochodzenie rodowe czy polityczne korzyści. Przyjaźnie i sojusze to kolejny element relacji między postaciami. Gracze mogą tworzyć więzi poprzez wspólne cele, wspieranie się w trudnych chwilach i wspólną walkę. To może prowadzić do udanych sojuszy militarnych lub dyplomatycznych. Jednak nie wszyscy są przyjaciółmi. Konflikty i napięcia mogą prowadzić do wrogości i nienawiści między postaciami. Plotki, spiski i dezinformacja to narzędzia, które gracze mogą wykorzystać do osiągnięcia swoich celów poprzez osłabianie rywali i manipulowanie relacjami. Relacje między postaciami tworzą skomplikowaną sieć interakcji, która oddaje ludzkie historie i emocje. To właśnie te relacje nadają grze głębię i autentyczność, tworząc wirtualny świat, w którym to nie tylko wydarzenia, ale także ludzkie postawy i emocje kształtują losy dynastii i królestw. Podsumowując, relacja między postaciami to kluczowy element gry, który dodaje ludzkiej warstwy do strategicznej rozgrywki. Tworzenie przyjaźni, sojuszy, walka z wrogami i manipulowanie relacjami to elementy, które wpływają na historię i charakter średniowiecznego świata gry, tworząc niesamowicie realistyczne doświadczenie. Intrygi to jedno z kluczowych słów, które definiuje Crusader Kings 3. W tej części skupimy się na tym, jak gra umożliwia graczom knucie spisków, organizowanie intryg i manipulowanie wydarzeniami w świecie gry. W świecie pełnym politycznych intryg gra daje graczom narzędzia do wykorzystania tej dynamiki. Intrygi stanowią istotny aspekt zarządzania relacjami, pozwalając graczom na manipulowanie losami postaci, rodów i królestw. Gracze mogą tworzyć spiski, rozsiewać plotki, planować morderstwo i podejmować decyzje, które mają dalekosiężne konsekwencje. Tworzenie spisków to jedna z podstawowych możliwości gry. Gracze mogą planować spiski przeciwko innym postaciom, dążąc do osiągnięcia swoich celów poprzez obalenie władzy lub manipulowanie sukcesją. Realizacja celu wymaga jednak ostrożności i umiejętności ukrywania swoich intencji, ponieważ wykryte sekrety mogą przynieść poważne konsekwencje. Intrygi w Crusader Kings 3 nie ograniczają się jedynie do relacji między postaciami. Gracze mogą tworzyć fałszywe dokumenty, kierować zamachy czy uwieść jakąś postać. Decyzje te mają wpływ na polityczną równowagę, wewnętrzne relacje i losy dynastii. Manipulowanie dziedziczeniem to kolejny aspekt intrygi w grze. Gracze mogą dążyć do zmiany dziedziców poprzez zastosowanie różnych taktyk, takich jak zmiana woli testamentu czy negocjacje małżeństw. Wybór następcy może wpłynąć na kierunek rozwoju dynastii oraz reakcji innych rodów.
Dyplomacja umożliwia graczom nawiązywanie sojuszy, negocjowanie traktatów i budowanie relacji między władcami. Crusader Kings 3 prezentuje bogaty ekosystem interakcji między postaciami, co pozwala na tworzenie różnorodnych sojuszy i umów. Gra umożliwia skomplikowane relacje dyplomatyczne, które mają wpływ na losy Twojego królestwa, a czasem i całego świata. Małżeństwa strategiczne to jeden z kluczowych elementów dyplomacji w grze. Gracze mogą aranżować małżeństwa swoich potomków z potężnymi rodami, co ma na celu zabezpieczenie sojuszy, zdobycie wpływów czy wzmocnienie pozycji politycznej. To jednak nie tylko umowy na papierze. Małżeństwa mają wpływ na relacje między rodami i wpływają na dziedziczenie tronu oraz powiązania rodzinne. Negocjacje i traktaty to kolejne narzędzie w rękach graczy. Możliwość zawierania traktatów pokojowych umożliwia graczom osiągnięcie swoich celów bez konieczności prowadzenia wojen. Negocjacje mogą obejmować oddawanie terytoriów, zrzekanie się roszczeń lub uzgadnianie warunków przyszłej współpracy. Jednakże dyplomacja to także pola minowe i intrygi. Gracze mogą rozpowszechniać plotki, knuć spiski i podżegać do buntu, aby osiągnąć swoje cele poprzez manipulacje. Działania te jednak wiążą się z ryzykiem i konsekwencjami, które mogą wpłynąć na reputację i stosunki z innymi postaciami. Dyplomacja w Crusader Kings 3 oddaje złożoność relacji między władcami w średniowiecznym świecie. Tworzenie sojuszy, negocjowanie traktatów, aranżowanie małżeństw i wiele intryg stanowią istotne elementy zarządzania dynastią. Balansowanie między lojalnością a interesami, między wojnami a pokojowymi rozwiązaniami konfliktów to wyzwanie, które dodaje głębi strategii i relacji między postaciami. Wojna to nieodzowny element średniowiecznej rzeczywistości, odgrywa kluczową rolę w grze. W tej sekcji przyjrzymy się temu, jak gra przedstawia aspekty militarnego konfliktu, ekspansji terytorialnej i strategii wojskowej. Wojny w Crusader Kings 3 nie ograniczają się jedynie do konfrontacji zbrojnych. Obejmują one cały proces, który prowadzi do konfliktu, od dyplomacji roszczeń terytorialnych po decyzje dotyczące mobilizacji armii i strategii bitewnych. Gracze mają do wyboru różne powody prowadzenia wojny, takie jak zdobycie nowego terytorium, odzyskanie utraconego obszaru lub obrona przed agresorem. Każda z tych opcji ma wpływ na postrzeganie przez innych władców i ich lojalność wobec naszych rządów. Podczas wojny gracze muszą podejmować kluczowe decyzje, takie jak rekrutowanie armii, wybór dowódców, planowanie dogodnych miejsc bitewnych oraz wybieranie celów militarnych. Decyzje te mają wpływ na wynik konfliktu, dlatego też zrównoważenie strategii ofensywnych, jak i defensywnych jest kluczowe dla sukcesu. Prowadzenie oblężeń zamków i miast, wykorzystywanie taktyk militarnych oraz zdolność dostosowania się do zmieniających się warunków pola bitwy to elementy, które decydują o losach wojny. Nie tylko jednak walka na polu bitwy decyduje o przebiegu wojen. Dyplomacja i sojusze mają istotny wpływ na obecny stan konfliktu. Gracze mogą podpisywać sojusze, werbować najemników do wspólnego starcia lub negocjować pokój, jeśli uważają, że dalsza walka nie jest w ich interesie. Elementy takie jak tarcia wewnętrzne w rodzie, spiski i trwające intrygi mogą dodatkowo wpłynąć na zdolność prowadzenia wojny. Ekspansja terytorialna to drugi aspekt, który łączy się z wojnami. Gracze mogą dążyć do zwiększenia swoich posiadłości poprzez podbijanie sąsiednich krain, zdobywanie nowych hrabstw, księstw lub królestw. Wybór celu ekspansji i ważenie ryzyka oraz korzyści stanowią istotne wyzwania. Podejmowane decyzje wpływają na dynamikę regionu oraz reakcji innych władców, którzy mogą widzieć naszą ekspansję jako zagrożenie lub możliwość nawiązania sojuszu. Wojna to złożony proces, który łączy elementy militarne, dyplomatyczne i polityczne. Zrównoważenie strategii ofensywnych i defensywnych, umiejętne zarządzanie armią oraz właściwe podejmowanie decyzji w trakcie konfliktu mają kluczowe znaczenie dla sukcesu wojennego. Dla graczy, którzy cenią wyzwania strategiczne i możliwość kształtowania historii, wojna w Crusader Kings 3 oferuje dynamiczne i satysfakcjonujące doświadczenie, w którym każda decyzja może zmienić losy całego regionu. W Crusader Kings 3 ekonomia nie jest jedynie tłem, ale ma rzeczywisty wpływ na postęp i rozwój. Gracze zarządzający swoimi ziemiami muszą zwracać uwagę na różnorodne części gospodarki, takie jak produkcja, dofinansowania czy podatki. Każde hrabstwo czy księstwo ma swoje unikalne cechy i potencjał ekonomiczny, co wymaga od graczy elastycznego podejścia do zarządzania. Rozwój gospodarczy w grze obejmuje rozbudowę infrastruktury, jak zamki, kopalnie czy farmy, które zwiększają potencjał produkcyjny i dostarczają surowców.
Wybór, które struktury zbudować w danym terytorium, ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa na to, jakie korzyści ekonomiczne można z niego czerpać. Zarządzanie finansami to także istotny element gospodarki. Gracze mogą generować dochody poprzez podatki od swoich poddanych. Dochody te stanowią źródło finansowania dla wojska, inwestycji i większości innych działań. Jednakże równowaga pomiędzy zbieraniem podatków a zadowoleniem poddanych jest ważna, aby uniknąć buntów i niestabilności. Gospodarka w grze ma wpływ nie tylko na rozwój materialny, ale także na relacje między postaciami. Utrzymywanie zadowolenia poddanych, umiejętne inwestowanie w rozwój terytoriów i zarządzanie finansami to istotne wyzwania, które mają wpływ na stabilność wewnętrzną i zdolność do przewodzenia swoim włościom w trudnych czasach. W świecie feudalnym relacje między władcami a ich poddanymi były niezwykle istotne. W grze ten aspekt został oddany w postaci wasali, postaci zależnych od gracza, które pełnią rolę podwładnych i wspierających władzę centralną. Wasale stanowią ważną część struktury władzy w świecie gry. Gracze mogą kontrolować zarówno postacie wasalne niższego stanu, jak i władców, takich jak hrabiowie czy książęta. Wasale mogą dostarczać wsparcia militarne, przyczyniać się do dochodów państwa oraz wpływać na stabilność wewnętrzną. Lojalność i wierność to kluczowe aspekty relacji między władcami a ich wasalami. Wasale zobowiązani są do składania przysięgi wierności swojemu suwerenowi i popierania go w konfliktach oraz sprawach państwowych. Jednakże ich lojalność może wahać się w zależności od różnych czynników, takich jak relacje, cechy charakteru, polityka i wydarzenia. Kontrolowanie wasali to również sposób na rozszerzanie wpływów. Gracze mogą wykorzystać wasali jako narzędzie do zarządzania terytoriami, zdobywania sojuszy i kontrolowania strategicznych regionów, jednakże muszą zachować balans między dominacją a zachowaniem poziomu lojalności. Wasale to element, który dodaje głębi i złożoności zarządzaniu królestwem. Relacje z wasalami oddają skomplikowaną naturę władzy feudalnej, gdzie lojalność, konflikty interesów i polityczne układy decydowały o losach państwa. Odpowiednie zarządzanie wasalami jest kluczowe dla utrzymania stabilności, zdobycia poparcia i osiągnięcia długotrwałego sukcesu. Podsumowując, Crusader Kings 3 to gra, która oferuje nie tylko satysfakcjonującą rozgrywkę strategiczną, ale także wciągającą podróż przez świat średniowiecznej polityki, wojen i ludzkich losów. Od zarządzania dynastią po organizowanie intryg, od budowania sojuszy po manipulowanie relacjami. To wszystko składa się na wyjątkowe doświadczenie, które pozostawia ślad w pamięci graczy. Jeżeli materiał Ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić oraz skomentować, co Ci się najbardziej podobało w tej grze. Do zobaczenia następnym razem.